Witam serdecznie na moim kanale. Tak między graniem w Gunshipa 2000, którego bardzo lubię, chciałem Wam pokazać taki nie bardzo typowy sprzęt, ale mocno nawiązujący do Amigi. Chodzi oczywiście, jak tutaj będziecie mieli za chwilę napisane, chodzi o Casablankę. Ten sprzęt został wydany, jak tutaj widzicie, przez Microsystem, właściwie firma, która istnieje do dnia dzisiejszego i ma się bardzo dobrze. Czym jest Casablanca? Casablanca została wydana w 1997 roku. To jest wersja z 1999 roku. Różnica polega na tym, że ta Casablanca jest mocno doposażona. Pierwsze były wydane, jak głosi legenda, z procesorem 0.30. Natomiast większość sztuk dostępnych to jest 0.40 lub 0.60. Tutaj, tu widać wentylator mojej sztuki. To jest wersja 0.60. W tym miejscu widać dwa romy, tak charakterystyczne dla Amigi. Płyta główna w ogóle jest wzorowana na płycie amigowej, z tym, że nie posiada chipsetu. Czym była sama Casablanca? Casablanca to urządzenie pozwalające na montaż wideo. W tym miejscu, tutaj, kiedy kupiłem Casablankę, niestety nie miałem dysku twardego. Zakupiłem taką sympatyczną kieszonkę i zainstalowałem w środku na początku SCSI to SD. Niestety to SCSI to SD w wersji 5.0 miało transfer 2,6-2,8 MB na sekundę i było to troszeczkę za wolno, ze względu na to, że przy pełnometrażowym filmie demo zainstalowanym w Casablance opróżniał się bufor i przycinały się filmy. Instalując tutaj SCSI Knife, jak widzicie, jest to takie połączenie Blue SCSI z Zulu SCSI. Tutaj mamy transfer nawet około 10 MB na sekundę. Jest tutaj zainstalowana, jak widzicie, profesjonalna, albo nie widzicie. Tutaj SanDisk Extreme, bardzo dobra karta. Jest nagrany tutaj obraz Casablanki 8-gigowy. To jest dosyć istotne. Ten obraz jest w pełni działający, jest w wersji polskiej, ma zainstalowane dodatkowe oprogramowanie. Działa naprawdę fajnie. Jeśli potrzebujecie, postaram się pod tym materiałem wideo zamieścić link do obrazu Casablanki, tak żebyście mogli sobie ściągnąć, jeśli potrzeba. Oczywiście przy uruchomieniu takiego systemu dostajemy informację, że jest to system od innej Casablanki, ze względu na to, że jak widzicie, Casablanca ma numery seryjne. Tu widzicie numer seryjny mojej sztuki. Każdy system jest podpisywany. Każdy system był tutaj instalowany na stacji dyskietek. Tutaj mamy zainstalowaną stację dyskietek, która jest niestandardową stacją. Znaczy, stacja jest standardowa, natomiast format jest mniej standardowy. Casablanca obsługuje swój format plików dla stacji 1,8-2 MB w ogóle, także mieści się tutaj sporo. I każda dyskietka z oprogramowaniem, jeśli włożymy ją do Casablanki, jest podpisana tym numerem seryjnym. Sam obraz możemy używać, z tym, że zgłasza nam, że jest to inny obraz od innej Casablanki. Oczywiście mamy pełną funkcjonalność. Chciałem kupić dyskietki instalacyjne do tej pierwszej wersji Casablanki. Natomiast po kontakcie z producentem nie dostałem żadnej informacji zwrotnej, więc po prostu ten sprzęt wygląda na to, że jest niewspierany. Zobaczcie, mamy pięknie wyczyszczony zasilacz. Naprawdę sprzęt jest bardzo dobrze utrzymany. Będę chciał Wam pokazać, jak to działa. Oczywiście jest tutaj system typowo amigowy, ale jest mocno skrojony pod montaż wideo. Jest tutaj rozbudowana karta, która kiedyś była używana w Amidze 2000 czy w Amidze 3000, 4000, czyli na Zorro.
Do tego jest dodatkowe oprogramowanie, mocno rozbudowane. Moja wersja, jak widzicie, ma tutaj dodatkowe karty, bo Casablanca obsługiwała głównie systemu typu VHS czy kamer analogowych. Tutaj jeszcze jest dodatkowo obsługiwany między innymi system, o ile dobrze kojarzę, to jest ta karta DV, czyli mamy też cyfrową obróbkę i to wszystko napędza, tutaj w rogu widać radiator i procesor, czyli mamy procesor 0,60, która jest bardzo szybka, biorąc pod uwagę to, do czego tutaj została ta konstrukcja skrojona. Była bardzo dobrze oceniana w okolicy roku 2000 w fachowej branży. No, może powiem to, dużą popularność ze względu na spore możliwości i prostotę obsługi zyskała w branży porno w Stanach Zjednoczonych, gdzie na tym sprzęcie po prostu montowano różne materiały. Jest to naprawdę bardzo fajny sprzęt, mocno nawiązujący do Amigi. Będę chciał Wam pokazać, jak to działa. Spróbujemy coś zmontować, może w kolejnym materiale. Ten taki bardziej zapoznawczy. Za chwilę Wam pokażę po włączeniu, co tutaj się dzieje i jak to mocno do Amigi nawiązuje. Zobaczcie, sprzęt jest wykonany bardzo solidnie. Wygląda trochę jak magnetowid, trochę jak CD-TV, to znaczy mocno nawiązuje. Jest bardzo solidny, metalowy. Ma co prawda przód plastikowy. Mamy możliwość podłączenia, jak widzicie tutaj, kamery przez S-Video. Oczywiście możemy to sobie tutaj otworzyć. Widzimy więcej. S-Video oraz wejścia dodatkowe dźwiękowe. Mamy dysk, stację dyskietek. Uruchamia się to tym przyciskiem. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda tył. Zobaczcie, wbudowany zasilacz. Informacje, czyli ta sztuka miała 9 GB dysk i taki jest obsługiwany. Podobno, tak przeczytałem, że były również dyski 18-gigowe. Ten obraz, który mam, to jest akurat 9 GB. 32 MB pamięci RAM. Dołożyłem drugie 32 MB, także mamy w tej chwili 64 i z tego, co wyczytałem, jest to maksymalna ilość obsługiwana przez ten sprzęt. Mamy tutaj, zobaczcie, mini DV, czyli możemy też cyfrowo zajmować się cyfrową obróbką filmów. Złączę euro z kart. Tym sygnałem wypuszczamy obraz z Casablanki na monitor. Mamy tutaj kompletne, jeszcze dodatkowe złącza, także SVHS, dźwięk szeregowe czy równoległe złącze. Z ciekawych rzeczy to mamy możliwość podłączenia myszki oraz jest to wersja, gdzie możemy podłączyć również klawiaturę PC-tową na DIN, tak jak, nie wiem, 386, 486, część Pentiumów pierwszych, także tak naprawdę obsługa myszy wystarczyłaby do wszystkiego, bo mamy możliwość na ekranie wyboru klawiatury i wpisywania pewnych danych. Oczywiście dużo wygodniej jest w przypadku, kiedy mamy możliwość wpisywania tego z klawiatury. Także jest to taka wersja mocno rozszerzona. Audio mamy tutaj wejścia dodatkowe, wyjścia, także tak samo
tak samo wideo, więc jest to no właściwie kompletna pierwsza wersja, która została wydana. Bardzo cieszę się, że udało mi się ją kupić i tutaj pobawić się trochę z systemem, tak żeby ją uruchomić, więc sam dysk będzie, tak jak mówiłem, dostępny pod materiałem wideo. Jeśli ktoś chce ściągnąć i tą kopię sobie nagrać, będzie w pełni użytkowa dla jego Casablanki. Oczywiście Casablanki pierwszej, czyli tej z procesorem Motorola wzorowanej na Amidze. Uruchamiamy Casablankę. Słychać to charakterystyczne tykanie dyskietki. O, jak widać, dysk pracuje, sprzęt się uruchamia. Będę Wam chciał pokazać, jak to dokładnie wygląda i co tutaj możemy zobaczyć podczas pracy. To tykanie jest słyszalne tylko w momencie startu systemu. Później jest automatycznie wyłączane i to jest też różnica między systemem w Amidze względem tego, co mamy tutaj. Ok, spróbujmy włączyć Casablankę. Właśnie startuje. To, co teraz widzicie, to ekran tytułowy. Rusza dysk twardy. Ok, to jest komunikat, o którym mówiłem, czyli mając ten obraz dysku, nasza Casablanka widzi go jako dysk obcy, ze względu na to, że jest podpisany innym numerem seryjnym. Ja w kilku miejscach starałem się usunąć ten numer. Niestety komunikat pojawia się w dalszym ciągu, więc nie ze wszystkich usunąłem możliwych, być może o kilku nie wiem. Natomiast, tak jak Wam powiedziałem, próbowałem skontaktować się z producentem i kupić oryginalne dyskietki, oryginalny system. Niestety dwa razy próbowałem się skontaktować, 2 maile. Na żaden nie dostałem odpowiedzi. System mocno przypomina, tak jak widzicie, ikonki systemu amigowego. Zobaczcie, w ustawieniach język polski, także mamy wersję 3.1, od wersji 2.7 powiedzmy do 3.1 to są te najnowsze wersje. Mój numer seryjny mojej Casablanki, to co widzieliście wcześniej na płycie głównej. Mamy ustawienie trackballa, ze względu na to, że oryginalnie ten sprzęt był dostarczany z trackballem Logitecha. Ja używam zwykłej myszki, jest naprawdę bardzo przyzwoicie. Zobaczmy, co mamy tutaj więcej. Nagrywania robić nie będziemy, ale zobaczcie, jak wygląda samo menu. Jest bardzo intuicyjne, ma tak naprawdę kilka ikonek, które przechodzą do ustawień dźwięku, obrazu. Także z tym nie ma problemu. Mamy dodatkowe możliwości i ustawienia, tak jak widzicie, dla audio. To, co tutaj jest w tej chwili, te fragmenty i tutaj połączenie, przejście między jednym a drugim, to jest demo, które mamy nagrane. Zobaczmy, widzieliśmy nagrywanie. Edycję Wam pokażę na koniec, bo będę chciał Wam włączyć samo demo, które jest bardzo klimatyczne, lata 90. Niemieckie nagranie promujące Casablankę. Tak zwane nagranie na bogato z wypożyczonym sportowym samochodem. O ile dobrze pamiętam, jest to Porsche. Zobaczcie, jak wygląda zakończenie. Zakończenie możemy sobie tutaj nagrać
Na magnetowid, ewentualnie na DV, bo mamy tą przystawkę. Jest to wersja wtedy cyfrowa. Natomiast sama edycja. Tak jak powiedziałem Wam, mamy tutaj sceny, między drugą a trzecią mamy dodatkowe przejście. Opcje sobie możemy tutaj przełączać. Zobaczcie, mamy FX, czyli efekty dla podwójnej klatki. Jest to naprawdę fajnie zrobione. Efekty dla pojedynczej klatki. I zobaczcie, tutaj mamy te wszystkie efekty, które możemy nałożyć. Jest to bardzo intuicyjne. Mamy również ikonkę tekstu, czyli możemy w różny sposób tutaj nakładać tekst na obraz. Będę chciał to wszystko wypróbować w małej takiej produkcji, gdzie podłączę kamerę i spróbuję tutaj nagrać parę minut obrazu, prawdopodobnie pokazując którąś z amig, może w wersji wieżowej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dodam jakiś tytuł, jakieś przejście, troszeczkę napisów. Zobaczymy, jakiej to będzie ostatecznie jakości. Jestem bardzo ciekawy. A w tej chwili będę chciał Wam pokazać to demo, jak to dokładnie wygląda. Tutaj mamy czas. Jeśli ja sobie tutaj kliknę, zobaczcie, 21 sekund. Pozostało, to jest chyba 5 minut 4 sekundy. Tu są setne, więc to jest to długie. Demo, więc startujemy.
Experience a complete new digital film editing system that will reach far beyond your expectations. Casablanca, it's that simple. Ok, jak widzicie, dysk twardy spełnia swoje zadanie, nic się nie zacina, wystarczy mieć transfer powyżej 3 MB na sekundę i wtedy już nie mamy żadnych problemów, jak w przypadku SCSI 2SD wersji 5.1, które się rozpędzało zaledwie do 2,8 MB na sekundę i z przycięcia się wtedy zgadzały. W czasie odtwarzania ten ekran Casablanki, to co widzicie po prawej stronie w kamerze, tu mamy też opcje, które są widoczne. Co ciekawe, ten sprzęt był wyceniany w latach swojej świetności w okolicach chyba, o ile dobrze pamiętam, 3-3,5 tysiąca dolarów. Także był to tak naprawdę bardzo drogi sprzęt dla profesjonalistów. Bardzo cieszę się, że będę miał możliwość użycia go i pokazania Wam, jakiej jakości możemy mieć tutaj materiały. Także mam nadzieję, że będę mógł Was zaprosić do kolejnego takiego materiału, gdzie pokażę, jak montuję i jaki mamy efekt końcowy. Także mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli macie jakiekolwiek doświadczenie z Casablanką, szczególnie tą pierwszą, czyli opartą o system, że tak powiem, amigowy, to chętnie bym przeczytał o Waszych doświadczeniach w komentarzach. Także to wszystko na tą chwilę i do usłyszenia w kolejnych materiałach.